To jest niezwykle ciekawy monitor od Asusa, ponieważ wyróżnia się on tak zwanym G-Synciem pulsarem, czyli technologią, która łączy jednocześnie stroboskop wraz z synchronizacją pokroju G-Synca. Właśnie. I robi to w całkowicie inny sposób, bo w pewnym sensie ten monitor działa bardziej jak monitor CRT, monitor kineskopowy, aniżeli zwykły monitor ze standardowym stroboskopem. A na zachętę, na sam początek pokażę wam to jedno zdjęcie UFO. Jest to jedno z najostrzejszych zdjęć UFO, jakie kiedykolwiek zrobiłem. I wiecie co jest najlepsze? Ten monitor ma 360 Hz, ale to zdjęcie UFO jest zrobione uwaga, w 60 Hz. A jeszcze lepsze jest to, że nawet nie patrzycie na G-Synca pulsara, o którym będę dzisiaj głównie mówił, tylko patrzycie na jeszcze inną technologię, którą to akurat ten monitor posiada. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, a my chodźmy już oglądać. Ten Asus ma 27 cali, 1440p, 360 Hz odświeżania i jest na panelu IPS. Aktualnie na rynku istnieją tylko 4 monitory z G-Synciem pulsarem i wszystkie posiadają ten sam panel. Na początek bardzo mała pigułka wiedzy. Co to w ogóle jest stroboskop? Co to jest ten G-Sync pulsar? Dlaczego to w ogóle może działać? Rozmazanie obrazu, czy też smużenie na naszych monitorach tak naprawdę bierze się z dwóch rzeczy. Pierwsza to czas reakcji pikseli, czyli ile fizycznie nasze piksele potrzebują czasu, aby zmienić się z jednego koloru na drugi. Ale jest jeszcze druga rzecz, czyli tak zwany Motion Blur Persistence. Aktualnie monitory czy telewizory nie pokazują nam płynnego filmu, tylko tak naprawdę pokaz zdjęć. Pokazują nam jedną klatkę, która bez przerwy stoi w miejscu, zanim zmieni się na klatkę następną. Nazywa się to Sample and Hold. I to właśnie dlatego nawet OLEDy, które mają teoretycznie idealny czas reakcji pikseli, w rzeczywistości na niższym odświeżaniu są po prostu rozmazane. I pamiętajcie, że odświeżanie monitora zawsze jest połączone z ilością klatek w naszej danej grze, ponieważ co z tego, że macie przykładowo monitor 240 Hz, skoro jeśli na przykład macie grę, która jest zablokowana na 60 klatkach, to wasz monitor może się odświeżać 240 razy na sekundę, ale nową informację, czyli nową klatkę i tak pokaże wam 60 razy na sekundę. I tutaj przychodzi magia stroboskopu. Skoro to, jak długo dana klatka stoi w miejscu i się nie zmienia, powoduje to rozmazanie, to po prostu zróbmy coś, aby ta klatka była dla naszych oczu krócej widoczna. I stroboskop w takich standardowych monitorach LCD jedyne co robi, to tak naprawdę wyłącza podświetlenie na czas zmiany klatki i włącza podświetlenie, kiedy ta klatka już jest gotowa. Najczęściej w takich monitorach sami możemy dostosować, przez jaki czas to podświetlenie ma być wyłączone, a przez jaki czas włączone. Im krócej podświetlimy jakąś klatkę, tym ostrzejszy będzie to dla nas obraz, ale kosztem oczywiście jasności całego obrazu. Jednak taki standardowy stroboskop ma naprawdę bardzo dużo minusów. Po pierwsze, bardzo mocno tracimy jasność naszego monitora. Po drugie, jako że monitory odświeżają się od góry do dołu, no to my tak naprawdę zawsze chcemy błyskać tym podświetleniem, aby ono idealnie wstrzeliło się mniej więcej w środek naszego sprzętu. Dlatego też górna czy dolna część naszego monitora może mieć widoczne takie powidoki. Po trzecie, taki stroboskop nie działa z synchronizacją i działa możliwie najlepiej wtedy, kiedy mamy stały, bardzo wysoki klatkarz. I teoretycznie na papierze G-Sync pulsar ma naprawić wszystkie te problemy. Ma powodować, że nawet z włączonym pulsarem będziemy mieć taką samą jasność naszego sprzętu. Po drugie, ten stroboskop jest synchronizowany z G-Synciem, a co za tym idzie, jest synchronizowany z odświeżaniem naszego monitora. Dzięki temu, że mamy całą tą synchronizację, a dodatkowo G-Sync pulsar nie błyska całym podświetleniem naraz, tylko błyska specjalnymi strefami idącymi przez całą szerokość naszego monitora, od góry do dołu, to te strefy są możliwie jak najlepiej synchronizowane ze scanoutem naszego monitora, czyli z tym jakby odświeżaniem od góry do dołu. Ta strefa błyska właśnie wtedy, kiedy pojawia się w danym pasku nowa klatka. I dzięki temu, że błyskamy poszczególnymi strefami, to jesteśmy w stanie uzyskać możliwie jak najlepszy stroboskop na całej wielkości naszego ekranu, a nie tylko i wyłącznie na środku. I to właśnie dlatego powiedziałem, że ten monitor trochę bardziej działa jak monitor kineskopowy CRT, a nie jak zwykły LCD. No ale teoria teorią, przejdźmy wreszcie do testów. Szybko przejdziemy sobie przez sam monitor i przez kolory, które są tutaj naprawdę zaskakująco dobre, aby jak najszybciej przejść do dwóch technologii, które są w tym monitorze, czyli do ULMB2 oraz do G-Synca pulsara. Chodźmy wreszcie. Tak więc pierwsza rzecz, którą robimy z tym monitorem, to aktualizacja oprogramowania. I aktualizacja jest bardzo ciekawa, bo robi się ją przez, uwaga, port micro USB. Tak, dobrze słyszycie, micro USB. Podłączamy to wszystko do komputera i aktualizację robimy, co ciekawe, przez przeglądarkę, przez stronę NVIDIA. Wszystkie testy były robione na najnowszym oprogramowaniu, na dzień, kiedy to nagrywam, czyli 1.1.8. Konstrukcja monitora jest prosta. Mamy przyjemną podstawę, która pozwala nam na wszelką regulację monitora. Od dołu jest płaska, a u góry, co ciekawe, zobaczymy nawet śrubę statywową, więc możemy tam przykręcić jakieś akcesoria pokroju kamerki czy oświetlenia. W termowizji widzimy, że najgorętszą częścią monitora są tak naprawdę jego krawędzie, ponieważ to tam prawdopodobnie jest cały system, który jest połączony z naszym panelem, aby dobrze kontrolować
wybrać te specjalne strefy do wygaszania w celu działania tego pulsara. Tak więc szybko teraz przejdźmy przez kolory. Kiedy popatrzymy sobie na pokrycie barw, to zauważymy, że jest to monitor troszkę szerokogamutowy. Odrobinę wychodzi on ponad standard sRGB i jest w stanie pokryć około 93% standardu DCI-P3. A to oznacza, że jesteśmy w stanie tutaj uzyskać troszkę bardziej przesycone kolory, jeśli jesteśmy tego fanami. I fabrycznie właśnie to dostajemy. Fabryczna temperatura barwowa jest bardzo, ale to bardzo dobra i widać, że ten monitor został dostosowany gdzieś w fabryce. Kiedy popatrzymy sobie dokładnie na przekomanie barw tego monitora, to ono raz jeszcze jest naprawdę dobre. Owszem, jakieś pojedyncze kolory jednak przekomują trochę bardziej, ale to wynika po prostu z tego, że na razie mamy monitor w tym jego pełnym gamucie i on po prostu te kolory troszeczkę bardziej przesyca. Kiedy popatrzymy sobie na gammę, to tutaj zauważymy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ zauważymy, że ten monitor podąża za gammą sRGB, a nie gammą 2.2 i zauważymy, że te najciemniejsze wartości są na tym monitorze pokazane troszkę w sposób bardziej jasny, aniżeli referencyjnie względem tego standardu, który to ja testuję. Idealnie to zauważymy, kiedy zrobimy właśnie ten test względem sRGB i tam zauważycie, że podążanie za tą gammą sRGB jest tutaj wręcz perfekcyjne. Czysto teoretycznie w monitorze istnieje jedna funkcja, po której wyłączeniu powinniśmy dostać standardową gammę 2.2, ale w moim przypadku dosłownie nic ona nie robi. Tak więc, żeby to było jasne, ten monitor podąża za gammą sRGB i ma troszeczkę rozjaśnione najciemniejsze wartości. Ogólnie jeśli chodzi o przekomanie barw, to jestem bardzo mocno zaskoczony, ponieważ przykładowo BenQ Zoe przyzwyczaiło mnie do tego, że monitory teoretycznie bardziej e-sportowe mają naprawdę bardzo dziwne kolory. Ale w przypadku tego monitora fabrycznie dostajemy coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Jeśli chcielibyście na tym monitorze uzyskać jeszcze lepsze przekomanie barw, to jedyne co warto zrobić, to zmienić tak naprawdę color space naszego monitora z pełnego gamutu na tryb sRGB. I wtedy nadal mamy taką samą temperaturę barwową, nadal mamy taką samą gammę, ale mamy poprawny klamp do standardu sRGB i to powoduje, że dostajemy tutaj jeszcze lepsze przekomanie barw, które po prostu jest wręcz wyśmienite. To jest niby monitor skierowany w stronę tak naprawdę e-sportu, a pod względem barw na tym możecie się bawić w grafikę. Jeśli jednak szukalibyście takich bardzo dziwnych, przekomanych kolorów, to spokojna głowa, jesteście w stanie na tym monitorze je uzyskać, na przykład włączając specjalny preset e-sportowy, albo samemu zmieniając nasycenie tego monitora w jego menu na jakieś bajońskie szum. Następny temat to jasność. Ten monitor jest bardzo, ale to bardzo jasny. Fabrycznie dobija on praktycznie do okolic 480 nitów, kiedy mamy wyłączonego pulsara, a kiedy tego pulsara włączymy, to jasność bieli nawet nam odrobinkę jeszcze wzrasta. Ale wróćmy do jasności, bo tutaj jest jedna ciekawostka. Jasności tego monitora w jego menu nie ustawiamy od 0 do 100%, a ustawiamy tak naprawdę w nitach. Ja sobie dokładnie zmierzyłem tę jasność względem tego, co pokazuje nam monitor w menu i te wartości są naprawdę zaskakująco blisko siebie. Kiedy popatrzymy na miażdżenie czerni, to na szczęście ten monitor z tym nie ma problemu, a kiedy popatrzymy sobie na kontrast, to dostajemy tutaj całkowicie standardowy kontrast w okolicach 1000:1, co jest zwykłym wynikiem jak na panel IPS. Następne kilka szybkich tematów. Po pierwsze, kąty widzenia. Te są po prostu akceptowalne z plusem. Po drugie, kwestia color bendingu. Pod akurat tym względem ten monitor wygląda wręcz wyśmienicie. Ale niestety niezbyt wyśmienicie ten monitor wygląda, jeśli chodzi o nierównomierność czerni. Tak jak kwestia dotycząca backlight bleedingu na szczęście na tym egzemplarzu jest mała, chociaż widzicie w dolnym prawym rogu leciutkie małe wycieki, to w rzeczywistości tych wycieków w ogóle nie zauważycie. Wiecie dlaczego? Bo niestety zasłania je IPS Glow. Mój egzemplarz ma naprawdę bardzo mocno widoczny IPS Glow, czyli krawędzi tego monitora, zwłaszcza w dolnej części, kiedy przed nim siedziałem, bardzo mocno nam srebrzą, są bardzo mocno rozjaśnione. Zwłaszcza wieczorem czy w nocy wygląda to naprawdę źle i uważam, że to jest największy problem tego akurat egzemplarza. A jeśli chodzi o HDR, to na szczęście nie muszę tutaj marnować waszego czasu na ten temat, ponieważ to jest zwykły monitor LCD IPS, tak więc on jest w stanie zaakceptować sygnał 10-bitowy, jest w stanie troszeczkę wykorzystać swój szerszy gamut, ale prawda jest taka, że w HDR ten monitor po prostu wygląda źle i z tym HDR-em prawie, że nic nie jest w stanie zrobić. Zważając na to, jak świetnie ten monitor jest ustawiony w SDR-ze, to polecam po prostu z tego SDR-u korzystać. Przejdźmy wreszcie do grania. Na sam początek musimy rzucić okiem na dwie natywne rzeczy. Po pierwsze, input lag, kiedy nie mamy żadnego pulsara ani ULMB, jest bardzo dobry. Jest taki, jakiego spodziewałbym się po monitorze na tym odświeżaniu. Po drugie, zmierzony czat reakcji pikseli na mocy normal. Jest świetny. I kiedy zobaczycie sobie zdjęcie UFO na 360 Hz, kiedy nie mamy włączonego żadnego stroboskopu, to ten monitor wygląda naprawdę pod tym względem bardzo dobrze, a za poruszającym się obiektem nie zauważycie smugi. Tak więc przejdźmy wreszcie do tych dwóch najważniejszych technologii w tym monitorze. G-Sync Pulsar oraz ULMB2. Między tymi dwoma technologiami są tak naprawdę dwie główne różnice. G-Sync Pulsar to jest technologia, która ma jednocześnie ten specjalny stroboskop i działa z G-Synciem, a ULMB2
to jest po prostu sam stroboskop, kiedy nie mamy włączonego G-Synca i dodatkowo w przypadku ULMB2 możemy zmienić tak zwany PWM. PWM w przypadku stroboskopu oznacza, tak bardzo mocno upraszczając, przez jaki czas danej klatki podświetlenie ma być wyłączone i włączone. Mówiąc w skrócie, im niższy PWM, tym to podświetlenie będzie dłużej wyłączone i teoretycznie uzyskamy ostrzejszy obraz, ale kosztem jasności. W przypadku G-Synca Pulsara tego PWM-u nie możemy zmienić. On fabrycznie działa w taki sposób, że teoretycznie to podświetlenie ma działać przez 25% każdej jednej klatki. A pamiętajcie proszę, że w przypadku G-Synca Pulsara mamy włączoną synchronizację, czyli monitor bez przerwy dopasowuje swoje odświeżanie do ilości klatek w danej grze. Tak więc 25% podświetlenia, kiedy mamy 300 fps, a kiedy mamy 100 fps, to są całkowicie inne wartości. Tak więc to wszystko musi być matematycznie idealnie ze sobą spięte, żeby w ogóle miało sens działać. Dlatego właśnie stroboskop z synchronizacją jest tak strasznie trudny do uzyskania. Dobry stroboskop, żeby to było jasne. Pozwólcie, że zaczniemy od ULMB2, ponieważ to nadal jest bardzo ciekawa technologia, która potrafi kilka rzeczy, których Pulsar po prostu nie potrafi, a później przejdziemy sobie do Pulsara, bo on jest troszkę bardziej skomplikowany i troszkę bardziej na jego temat się wygadam. Tak więc ULMB2. Żeby w ogóle włączyć ULMB2 na tym monitorze, to musicie wyłączyć G-Synca. Jako że ULMB nie jest jakkolwiek powiązane z synchronizacją i odświeżaniem naszego monitora wraz z kartą graficzną, to taki stroboskop najlepiej będzie działał, kiedy będziemy mieć możliwie jak najbardziej stały, wysoki klatkarz. Ja testy postanowiłem zrobić zarówno w trybie 360 Hz, jak i w specjalnym trybie 60 Hz. Kiedy pokażę Wam zdjęcia UFO w trybie 360 Hz, no to jak najbardziej jesteście w stanie zauważyć, że włączenie ULMB, zwłaszcza kiedy zmniejszymy sobie PWM, a co tym idzie, fizycznie ten monitor będzie coraz to ciemniejszy, to będziemy w stanie uzyskać coraz to ostrzejszy obraz. Ale, przynajmniej dla mnie osobiście, czystą czarną magią wręcz był specjalny tryb 60 Hz, który możecie sami włączyć. Wtedy, kiedy ustawicie monitor, aby działał w 60 Hz, to jesteście w stanie uzyskać ostrość, której ja wcześniej nigdy w życiu nie widziałem. Zobaczcie proszę na te oto zdjęcia UFO. W jednym zdjęciu UFO nie mamy w ogóle włączonego ULMB, a następnie ULMB mamy włączone na mocy 100, na mocy 50 oraz na mocy najniższej, czyli na mocy 10. Zwłaszcza na tej najniższej mocy jesteście w stanie zauważyć ostrość, która jest wręcz nierealna. Oczywiście uzyskujecie taką ostrość kosztem bardzo mocnego spadku jasności, ale uzyskujecie ostrość, która bez żadnego problemu wygrywa z jakimkolwiek monitorem CRT, na który ja osobiście mogłem moimi oczyma po prostu popatrzeć. Oczywiście ktoś może zapytać, chwila, ale dlaczego ja mam kupować 360 Hz monitor i jarać się trybem 60 Hz? Jakby o co ci chodzi, Stilgar? I ja jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trochę niszowe użytkowanie, ale użytkowanie tego rodzaju monitora z ULMB, czy to w trybie 60 Hz albo w trybie 120 Hz, kiedy mamy stały właśnie taki klatkarz, może działać świetnie albo z jakimiś starymi konsolami, albo po prostu z konsolami w ogóle. Jak za chwilę bardzo ładnie zauważycie, zarówno Pulsar, jak i ULMB daje nam coraz więcej, jeśli chodzi o ostrość obrazu, im niższy mamy klatkarz. Ponieważ kiedy mamy te 360 Hz, kiedy mamy wysoki FPS, to tak naprawdę już wtedy i bez żadnego stroboskopu mamy naprawdę bardzo ostry obraz. Więc różnica między włączonym stroboskopem a wyłączonym na tak wysokim odświeżaniu nie jest aż tak astronomiczna. A im idziemy niżej, im mamy niższe odświeżanie, tym przynajmniej dla mnie osobiście znacznie więcej dawał Pulsar, jak i ULMB w tych trybach 60 i 120 Hz. Wybaczcie, że trochę tak pobieżnie przeszedłem przez to ULMB2, ponieważ teraz chcę przejść od razu do G-Synca Pulsara, czyli właśnie tej technologii, która łączy tak naprawdę ULMB2 z synchronizacją i tym specjalnym skanautem od góry do dołu. Na początek chcę, żebyśmy po prostu rzucili okiem na oscyloskop, żebyście zrozumieli w ogóle, co tak naprawdę z tym monitorem się dzieje. To, co teraz widzicie, to jest mój oscyloskop połączony z fotodiodą i to wszystko jest naprawdę znacznie łatwiejsze niż Wam się wydaje, nie bójcie się tego, już Wam tłumaczę, o co w tym chodzi. Wyobraźcie sobie, że ta fotodioda to jest panel słoneczny. Jeśli pada na tę fotodiodę jakieś światło, to na oscyloskopie zauważymy wyższe napięcie, a jeśli nie pada, to zauważymy po prostu niższe. Tak więc kiedy nie mamy włączonego żadnego stroboskopu, no to ta linia jest po prostu prosta, bo podświetlenie ciągle świeci tak samo, nic się nie dzieje. Ale zauważcie proszę, co się stanie, kiedy ja tego Pulsara włączę i ustawię mój program, aby on działał w 350 fps-ach. Od razu zauważycie bardzo dziwne szlaczki i te szlaczki to są właśnie te strefy, które widzi moja fotodioda w danej klatce. Możecie to nawet na nagraniu bardzo łatwo zweryfikować, ponieważ kiedy zgrupujecie sobie te wszystkie takie pojedyncze, można powiedzieć, wyższe wyjścia, to zauważycie, że one tak naprawdę dzieją się co około 3 milisekundy, czyli co dosłownie każdą jedną klatkę. Kiedy wrócimy sobie do ULMB2, gdzie możemy tak naprawdę kontrolować to podświetlenie, to zauważycie, że im bardziej będę zmniejszał ten PWM, tym po prostu te górki będą coraz to chudsze, ponieważ to podświetlenie na ich maksymalną jasność będzie włączone przez krótszy czas. Tak więc wróćmy proszę do Pulsara. G-Sync Pulsar działa tylko i wyłącznie w jakimś specyficznym zakresie. Standardowo dla tego monitora jest to zakres teoretycznie od 90 do 360 fps. Tak więc musicie być w tym zakresie, żeby ten G-Sync Pulsar po prostu działał.
Tylko że ten temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo postanowiłem to zweryfikować. Kiedy ustawiłem działanie mojego testu w 100 fps, to możecie również zauważyć, że monitor owszem odświeża się 100 razy na sekundę, mamy włączonego G-Synca, mamy nadal włączonego pulsara, no i widzimy raz jeszcze te grupy teraz co około 10 milisekund, czyli właśnie co każdą klatkę. Ale zauważcie proszę, że jak ustawię 60 fps, to pulsar przestaje działać. Nagle te szlaczki, które tutaj widzicie, po prostu nie mają sensu, to nie wygląda w ogóle jak pulsar. Tak więc, żeby ten pulsar działał, to musimy mieć minimum tak naprawdę 91 fps. Ale w przypadku tego monitora możemy jeszcze zakres tego pulsara sobie poszerzyć, teoretycznie do 75 fps. Jednak w rzeczywistości w moich testach ten pulsar się załączał dopiero kiedy mieliśmy około 79-80 fps, żeby to było jasne. Wiem, że to wszystko może się wydawać skomplikowane, ale za chwilę wam w ogóle wytłumaczę, dlaczego jest takie ograniczenie pulsara i dlaczego m.in. Nvidia nie poleca mimo wszystko schodzić poniżej tych 90 klatek, bo stroboskopy ogólnie mają pewien jeden duży problem. Ale zobaczmy w ogóle, co ten pulsar robi. Po pierwsze, kiedy włączymy pulsara, to ku mojemu zaskoczeniu w ogóle nie tracimy na jasności. To jest coś, co mnie bardzo, ale to bardzo zaskoczyło, ponieważ pamiętajcie proszę, że teraz w rzeczywistości to podświetlenie działa przez 25% czasu, tak bardzo mocno upraszczając. Więc powinniśmy stracić 75% jasności, tyle byśmy stracili na zwykłym stroboskopie. Ale tutaj nie. Ten monitor nadal jest bardzo, ale to bardzo jasny. Dodatkowo, jako że to podświetlenie nie działa przez upraszczając 75% czasu naszej klatki, to czysto teoretycznie ostrość naszego monitora powinna być 4-krotnie lepsza. Dla przykładu, żebyśmy wszyscy zrozumieli, jeśli mamy przykładowo 100 fps, monitor odświeża się 100 razy na sekundę i jedna klatka pokazywana jest co 10 milisekund. Ale jeśli to podświetlenie działa tylko i wyłącznie przez 2,5 milisekundy, no to my tak naprawdę tę klatkę będziemy widzieć przez 2,5 milisekundy. Czyli tak jakbyśmy mieli 400 klatek w jakiejś grze i mielibyśmy monitor 400 Hz, czyli właśnie na odświeżaniu 4 razy większy. Więc jak ta ostrość wygląda w rzeczywistości? Te zdjęcia musiałem zrobić w specjalnym teście żab, ponieważ ten test działa z G-Synciem, kiedy test UFO przez to, że działa na przeglądarce, po prostu tego G-Synca nie ogarnia, ale ten test moim zdaniem pokazuje nam jeszcze więcej. Tak więc co tam widzimy? Kiedy zrobiłem sobie test z pulsarem na bardzo wysokim klatkarzu, to owszem, różnica jakaś jest, ale według mnie przynajmniej powiedziałbym, że ta różnica jest w realnym, zwykłym użytkowaniu znacznie mniejsza niż mogłaby się wydawać. Także ja szczerze uważam, iż gdyby ktoś przede mną ustawił mi na przykład CS-a z włączonym pulsarem na jednym monitorze, a na drugim pulsar byłby wyłączony i miałbym przykładowo ciągle 350 fps, to szczerze nie wiem, czy byłbym w stanie rozróżnić, który monitor jest którym. Nawet specjalnie sam dla siebie robiłem jakieś testy, gdzie wyłączałem i włączałem tego pulsara, próbując rozczytać różnego rodzaju czcionki w jakichś grach, gdzie miałem ciągle bardzo dużo FPS-ów i różnica pomimo tego, że była, nie była dla mnie tak naprawdę oczywista. To nie było coś takiego, że wow, włączam prawdziwa rewolucja, co tutaj się w ogóle dzieje. Nie. Ale im miałem coraz mniej klatek, tym coraz większe wrażenie robił pulsar. Kiedy robiłem ten sam test, ale na 180 klatkach, to wydaje mi się, że sami jesteście w stanie zauważyć, iż różnica między włączonym pulsarem a wyłączonym pulsarem jest znacznie większa. Obraz podczas grania jest zauważalnie ostrzejszy z pulsarem i ta różnica jest już dla mnie oczywista. Zrobiłem również test, kiedy miałem 92 fps i tam raz jeszcze ta różnica jest moim zdaniem jeszcze większa. Tak więc dla mnie osobiście G-Sync Pulsar robił największe wrażenie wtedy, kiedy grałem w jakieś gry, gdzie najczęściej tych klatek mam pomiędzy 100 a 150. To był moment, w którym naprawdę włączenie czy wyłączenie pulsaru to była bardzo duża różnica. Gdzie po kilkunastu minutach przyzwyczajenia się do tego pulsara, gdy wyłączałem sobie ten pulsar, to miałem takie chwila, czy my naprawdę tak gramy, czy naprawdę obraz tak wygląda bez pulsara? W przypadku pulsara postanowiłem jeszcze zweryfikować input lag, kiedy ten pulsar mamy włączone. I żeby to było jasne, tutaj mierzyłem tak zwany total input lag, czyli pełny input lag, uwzględniając również mój system, ponieważ na bazie różnic między tymi dwoma wynikami najlepiej zrozumiemy różnice wynikające z opóźnienia, kiedy mamy włączony pulsar. Co tam widzimy? Kiedy zrobiłem test na 350 fps, to zauważyłem, że input lag, kiedy mamy włączonego pulsara, jest gorszy o około 1,5 milisekundy. Zaś jeśli chodzi o input lag zmierzony na 120 fps, to wtedy różnica między włączonym czy wyłączonym pulsarem wyniosła około 3 milisekundy. I ja powiem wprost, moim zdaniem to są wartości, na które nawet nie musicie patrzeć, naprawdę. Według mnie, dopóki nie gracie o jakiś $1 000 000, to te 2 milisekundy w lewo, w prawo, a można na to machnąć ręką. A i zapomniałbym o naprawdę bardzo ważnej rzeczy, czyli jak ten monitor działa z konsolami. Na początku łączy się w trybie HDR, ja polecam ten tryb HDR tutaj po prostu wyłączyć i korzystać ze świetnego trybu SDR, a jeśli chodzi o połączenie, to mamy następujące. Monitor jest w stanie zaakceptować sygnał 4K 120 Hz oraz działa tutaj też VRR. Co ważne, nie włączycie tutaj G-Sync Pulsara, ale kiedy w ustawieniu PlayStation wyłączycie VRR, to możecie włączyć ULMB. I ten stroboskop, w zależności od tego, czy działamy w 120 Hz, czy zablokujemy go na 60 Hz, pod względem per se ostrości, zwłaszcza na niższym PWM-ie, robi wręcz zatrważające wrażenie.
Ale o stroboskopie i o tym, jaki on ma na nas wpływ, bo niestety nie wszystko jest takie kolorowe, jeszcze za chwilę sobie dokładnie porozmawiamy. Tak więc w tym zakresie połączenie G-Synca, który jednocześnie ma jeszcze świetnie dostosowaną moc overdrive, gdzie nawet przy mniejszym klatkarzu nie widzimy problemu z overshootem, co raz jeszcze jest problemem na zwykłych stroboskopach, wraz z pulsarem dawało zdecydowanie najwięcej. A zarazem nadal byłem w zakresie działania takiego stroboskopu, który nie miał negatywnego wpływu na mnie, na moje oczy. Bo musimy niestety przejść do nieprzyjemnej części tej recenzji. Żeby to było jasne, to co za chwilę wam powiem jest niezwykle wręcz subiektywne i każdy będzie do tego miał całkowicie inne podejście i każdy będzie to widział całkowicie inaczej, a przede wszystkim będzie to czuł całkowicie inaczej. Są również osoby, które do tego rodzaju stroboskopu są w stanie się po prostu wręcz przyzwyczaić i w ogóle im to nie przeszkadza, nawet kiedy mają to włączone przez kilka dobrych godzin grania. Ja niestety nie jestem taką osobą. Chodzi tutaj o to, że kiedy mamy włączony stroboskop, niezależnie od tego, czy to jest zwykły stroboskop, czy właśnie tego rodzaju pulsar, to w rzeczywistości nasz monitor bardzo szybko migocze, ale my osobiście tego migotania nie widzimy, jednak możemy je odczuć. Takie migotanie może u jakichś osób powodować suche oczy, piekące oczy, u niektórych może powodować nawet jakiś ból głowy. I ja te rzeczy w pewnych warunkach, żeby to było jasne, w pewnych warunkach dosyć szybko zauważyłem, zarówno w pulsarze, jak i u LMB2. Więc pozwólcie, że wam wytłumaczę, jak to na mnie działało. Dopóki miałem włączonego pulsara i miałem tak naprawdę powyżej 100 klatek, to czułem się zaskakująco świetnie. Co było dla mnie dosyć dużym szokiem, ponieważ nierzadko, nawet kiedy testowałem stroboskop na jakimś wyższym odświeżaniu, standardowy stroboskop, to słabo to na mnie wpływało po przykładowo godzinie, dwóch grania. Ale jeśli chodzi o pulsara, to dopóki miałem powyżej 100, 120, 130 fps, czułem się naprawdę bardzo dobrze i ku mojemu nawet własnemu zaskoczeniu, ja tego pulsara miałem włączonego wręcz wszędzie, w każdej jednej grze. Kiedy zobaczyłem, jak on wygląda, chciałem przetestować, jak on po prostu działa w każdej grze, którą dotychczas grałem. Bo tak pozytywne wrażenie zrobił na mnie pulsar, zwłaszcza w tym niższym zakresie działania. Niestety, kiedy tych FPS-ów miałem mniej, zwłaszcza kiedy sobie ustawiłem ten limit na 75 FPS-ów i miałem nawet mniej niż 90 klatek, to był moment, w którym czasami byłem w stanie nawet zauważyć wręcz migotanie jakichś bardzo jasnych, najczęściej białych rzeczy. I to był również moment, gdzie dosłownie wystarczyło 20-30 minut z groszem i ja już czułem coś, że z moimi oczyma niestety coś się dzieje. Tak więc dla mnie osobiście pulsar poniżej mniej więcej 100 klatek jest po prostu niekomfortowy. Niestety jeszcze większy problem zauważyłem, jeśli chodzi o ten specjalny 60 Hz tryb ULMB2, zwłaszcza na coraz to mniejszym PWM-ie. Pomimo tego, że w tym trybie, zwłaszcza kiedy połączyłem monitor z konsolą, gdzie mamy zablokowane te 60 klatek, byłem w stanie dostać ostrość, której nigdy w życiu nie widziałem, która jest fantastyczna, która wygląda na niskim PWM-ie zauważalnie lepiej nawet niż pulsar, to niestety, ale ten specjalny tryb 60 Hz ekstremalnie dla moich oczu migocze i było to całkowicie nie do zniesienia. I chcę po prostu, żebyście o tym wiedzieli, bo uważam, że to jest niezwykle ważny temat, jeśli chodzi o stroboskopy. Trzeba wiedzieć o tym, jak one działają i jaki mogą mieć na nas wpływ. A jednocześnie, muszę zaznaczyć, że są osoby, które jak najbardziej tego właśnie monitora używają w tym trybie 60 Hz i specjalnie go kupili na przykład do jakichś retro konsol, czy ogólnie do konsolowego grania, albo do grania w jakieś gry, gdzie mamy limit 60 klatek. Po prostu. Ale ja niestety, zwłaszcza jeśli chodzi o ten 60 Hz tryb ULMB2, czuję, że taką osobą zdecydowanie po prostu nie mógłbym być, bo tam doszliśmy do momentu, w którym to migotanie ja po prostu bez przerwy widziałem moimi oczyma. Tak więc mówiąc wprost, G-Sync Pulsar jak najbardziej działa, ale dla mnie osobiście największe wrażenie robił w grach, gdzie jednak ten klatkarz mamy trochę mniejszy, a co za tym idzie, bez pulsara mielibyśmy również znacznie bardziej rozmazany obraz i to połączenie świetnej płynności, braku problemu z tearingiem z nadal świetną po prostu jasnością i zauważalnie lepszą ostrością, coś w moim serduszku po prostu robiło. Ale przejdźmy do podsumowania i przejdźmy do ceny, bo tak naprawdę ten segment tej recenzji może przekreślić wszystko, co powiedziałem przed chwilą. Cena ceną, ale nie powiedziałem wam o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. G-Sync Pulsar działa tylko i wyłącznie z kartami NVIDIA. Dlaczego? Czy my naprawdę wracamy do czasów, gdzie mieliśmy monitory, które miały G-Synca, działały tylko z kartami zielonych oraz miały tylko i wyłącznie FreeSynca, działały tylko i wyłącznie z kartami czerwonych? Do czasu, kiedy Nvidia sobie zdała sprawę, że w sumie to poprzez DisplayPort każdy monitor z FreeSynciem może tak naprawdę odpalić G-Synca. Mam nadzieję, że do takich czasów nie wrócimy i mam szczerą nadzieję, że za jakiś czas, gdy być może pojawi się jakaś nowa wersja G-Sync Pulsara, to Nvidia też sobie przypomni, że być może jednak nie potrzeba kart zielonych, żeby ta funkcja działała. Od razu zaznaczę, że nie wiem tego. Być może naprawdę ta funkcja jest tak trudna pod względem per se synchronizacji, że naprawdę tylko i wyłącznie karty zielonych są tak dobrze pod tym względem dostosowane, żeby ona działała, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję po prostu, że nie.
A jeśli nie siedzicie, to usiądźcie, bo trzeba sobie porozmawiać o cenie. Musicie wiedzieć, że ten monitor, który my dzisiaj przetestowaliśmy, on tak naprawdę wyróżnia się tylko i wyłącznie pulsarem oraz ULMB2, ponieważ pod względem wielkości, rozdzielczości, ostrości, subpikseli, czy oczywiście samego panelu IPS, który ma dosyć standardowe pokrycie jak na aktualne czasy oraz oczywiście kontra 1000:1, on pod tym względem w ogóle się nie wyróżnia. To jest po prostu zwykły, dobry monitor IPS LCD. Tak więc w przypadku tego monitora dopłacacie po to, aby mieć ULMB2, a przede wszystkim G-Synca Pulsara, który jest wyjątkowy dla tych kilku sztuk monitorów. Tak więc zgadnijcie proszę, ile taki monitor może kosztować. Na dzień, kiedy to nagrywam, najtańszym monitorem z tym pulsarem jest właśnie ten Asus i kosztuje około 2900 zł. Następnie mamy monitor od AOC oraz Acera, które chodzą po około 3000 zł i na dzień dzisiejszy najdroższy jest MSI, również z tym pulsarem, który kosztuje już ponad 3000 zł. No cholipka, kogoś chyba nie wiem co z tą ceną. Ona jest dla mnie całkowicie wręcz niewytłumaczalna, ona nie ma żadnego sensu. Skąd ta cena się wzięła? Jako, że jestem recenzentem i trochę więcej na tym monitorze przysiadłem i sprawdziłem wiele innych rzeczy, których nawet nie chcę w tym filmie trochę poruszać, to ja osobiście chylę czoła przed osobami, które były w stanie zrobić coś takiego jak G-Sync Pulsar, ponieważ tak naprawdę ta technologia jest milion razy bardziej skomplikowana niż wam się wydaje, nawet niż mi się wydaje. Tam nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że jakieś paski się mają włączać, wyłączać jak jakimś włącznikiem światła w dobrym czasie. Tam mówimy o pełnej synchronizacji monitora, z odświeżaniem, naszą kartą graficzną, z mocą overdrive, aby ona była jak najlepiej dostosowana dla różnego klatkarzu. Mówimy o tym, że dana strefa musi świecić przez inny czas, w zależności od tego, ile mamy klatek i to bez przerwy się zmienia. Mówimy o tym, że strefa musi się idealnie rozjaśnić w moment tak naprawdę skanoutu naszego własnego monitora. To wszystko jest niedorzecznie wręcz skomplikowane. Ale ta cena? Okolice 3000 zł za coś takiego? Przepraszam, ale ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pomimo tego, że technologicznie ten monitor jest istnym majstersztykiem. I wiem, że zawsze monitory stricte, w cudzysłowie, e-sportowe były zawsze monitorami zauważalnie droższymi. Kilka lat temu, kiedy mieliśmy do wyboru standardowe monitory albo BenQ Zoe, to BenQ Zoe na swoim stroboskopie był znacznie droższy. Jednak teraz czasy się zmieniły. Dawno temu nie było mini LEDów, nie było OLEDów. Aktualnie to wszystko jest. Teraz za okolice 3000 zł jesteście w stanie kupić 32-calowego OLEDa 4K 240 Hz na panelu QD OLED, albo na panelu 165 Hz WOLED z dual modem 330 Hz, albo jesteście w stanie nawet w niższych cenach kupić OLEDa, który ma 500 Hz odświeżania. I prawdopodobnie to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, zanim na tym rynku nawet jeszcze w niższych cenach pojawią się opcje 600, 720 Hz, 800 Hz i pewnie za jakiś czas nawet monitory 1000 Hz. A prawda jest taka, że tego rodzaju monitory OLEDowe po prostu, zamytają tym monitorem podłogę, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie właściwości, nie licząc ostrości na niższym odświeżaniu. Bo to jest właśnie ta rzecz, gdzie ten pulsar według mnie daje najwięcej. I pod pewnymi względami to jest wręcz czarna magia, jak dobrze to działa. Ale dopłacać tak ogromną sumę, żeby mieć lepszą ostrość na niższym klatkarzu, albo żeby korzystać z tego naprawdę wyjątkowego trybu ULMB 60Hz, no cóż, to jest przeogromna wręcz dopłata. Bo to tak naprawdę daje właśnie pulsar. Daje wam najlepszą możliwą ostrość na niższym klatkarzu. Ponieważ w grach typowo e-sportowych, gdzie możemy mieć bez przerwy te 900-1000 klatek tak naprawdę na sekundę na jakimś lepszym sprzęcie, to jeśli my sobie kupimy OLEDa 500, 600, 720 Hz, no to tam bez przerwy to odświeżanie po prostu wykorzystamy. Więc będziemy w stanie mieć możliwie jak najmniejszy motion blur persistence. I dopiero kiedy będziemy sobie porównywać ostrość sprzętu na niższym odświeżaniu, to wtedy pulsar po prostu pokazuje swoje 100% możliwości i pokazuje prawdziwą różnicę względem monitorów na wysokim odświeżaniu. Ale to wysokie odświeżanie na niskim klatkarzu wam i tak prawie nic nie daje pod względem ostrości. No ale ta cena jest po prostu bardzo, bardzo wysoka i na dzień dzisiejszy takie monitory z pulsarem jestem w stanie polecić tylko i wyłącznie bardzo niszowej, bardzo małej grupie odbiorców, która właśnie tego szuka. Jeśli szukacie topowej ostrości z topową płynnością, to macie G-Synca Pulsara. A jeśli szukacie topowej ostrości, koniec kropka, na natywnym odświeżaniu monitora, czy też w trybie 60 Hz, no to macie ULMB2. I dostaniecie tam naprawdę świetne właściwości pod tym względem. Ale nikomu innemu niestety tego rodzaju monitorów nie jestem w stanie polecić, bo monitory 240, 360 czy więcej hercowe na maksymalnym odświeżaniu i tak nawet bez jakiegokolwiek stroboskopu wyglądają już teraz bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A pamiętajcie, że im mamy wyższe odświeżanie, im wyższy klatkarz, który dobija do tego odświeżania, tym coraz to mniejsza różnica w stroboskopie, bo coraz częściej tak naprawdę widzimy każdą następną klatkę. W przypadku monitora 60 Hz nową klatkę widzimy co prawie 17 milisekund. W przypadku monitora 120 Hz skracamy ten czas o 8 milisekund, a gdybyśmy chcieli skoczyć od 240 do 360 Hz, to wtedy skracamy tak naprawdę ten czas między następnymi klatkami o ledwo 1,5 milisekundy. I im wyższe będzie odświeżanie, tym mniejsza różnica będzie na coraz tym wyższym
Odświeżanie właśnie. Od razu muszę dopowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Taki stroboskop, który jest zaimplementowany w tym monitorze, on fizycznie nie może istnieć na OLEDach. W przypadku monitorów LCD mamy piksele i mamy podświetlenie. Piksele tak naprawdę definiują nam odświeżanie monitora, a podświetlenie możemy sobie włączać szybciej i wolniej. Tutaj akurat możemy je kontrolować tak, jak nam się podoba. I właśnie dzięki temu tego rodzaju stroboskop może działać. W przypadku OLEDów stroboskop może działać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jakąś klatkę zamienimy na klatkę czarną. A co za tym idzie, fizycznie takie odświeżanie monitora musimy uciąć w połowie, żeby stroboskop po prostu działał. No bo nie mamy innej możliwości kontrolowania tego, co się pokazuje na naszym obrazie, niż piksele, które po prostu bez przerwy świecą i które zmieniają swoje kolory. Tak więc jeśli ktoś czeka na G-Synca Pulsara w OLEDach, to bardzo przepraszam, ale się nie doczekacie. Tak więc do pewnego dosyć specyficznego zastosowania to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa technologia. Ale jej ograniczenia, jej kwestia dotycząca komfortu naszego wzroku, to akurat jest temat bardzo subiektywny, każdy do tego musi podejść po prostu inaczej, po swojemu. Oraz oczywiście kwestia tej ceny, powoduje, że to jest naprawdę monitor, który jest bardzo trudny do polecenia komukolwiek, nie licząc tej małej grupy odbiorców, która właśnie na coś takiego czekała. Jeśli akurat na coś takiego właśnie czekaliście, no to brawo, znaleźliście swój święty graal. Tylko czy jesteście w stanie za niego aż tyle zapłacić? Jestem ciekaw, co wy sądzicie o tym monitorze. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się jak najbardziej podobał. A mi nie zostało nic innego, jak życzyć wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.